Jest taka marka motoryzacyjna, która kołami, felgami, oponami i drzwiami broni się przed wprowadzeniem czysto elektrycznego modelu. Wszyscy to robią, wszyscy pakują się w elektryki, a ta marka mówi nie, spokojnie, poczekajmy. I nie jest to ani Ferrari, ani Lamborghini. Paradoksalnie ta sama marka już od ponad 20 lat łączy silniki spalinowe z silnikami elektrycznymi. A teraz wypuściła na rynek swojego pierwszego SUV-a z napędem plug-in. Przed Państwem Toyota RAV4 PHEV oraz kot, którego boi się nawet urósł. Z zewnątrz będzie Wam ten samochód bardzo trudno odróżnić od takiej typowej hybrydowej RAV4. W zasadzie z przodu możecie poznać ją tylko i wyłącznie po tej srebrnej listwie ciągnącej się wzdłuż całego zderzaka? Co to jest zderzak? Zderzak, tak, zderzaka. Długość dokładnie ta sama, co w hybrydowej RAV4. Wysokość ta sama, co w hybrydowej RAV4. Szerokość dokładnie ta sama, co w RAV4. Nawet prześwit jest identyczny i wynosi 19 cm. Natomiast mamy tutaj 265 kg samochodu więcej, a trochę mniej bagażnika, ponieważ o ile w hybrydzie to jest 580 litrów, to tutaj mamy 520 litrów, ale gołym okiem nie jesteście w stanie tego zauważyć, bo ta przestrzeń wygląda niemal identycznie. Znalazł się tutaj całkiem przyzwoity schowek na kable, natomiast w hybrydowej RAV4 macie ten schowek ciągnący się jeszcze tam dalej. Chociaż zobaczcie, i tutaj są jakieś takie pojemniki, w które można coś wrzucić i włożyć, więc fajnie, że te kable nie muszą poniewierać się tutaj po tym bagażniku. To, co odróżnia ją od hybrydowej RAV4, to też to, że tutaj możecie mieć gniazdo o napięciu 230 V, tutaj 220, przepraszam bardzo. A w zwykłej RAV4 hybrydowej jest tylko i wyłącznie gniazdo zapalniczki. Walizki wchodzą. O! I to jest ta różnica tej pojemności bagażnika. Bo o ile w hybrydowej RAV4 macie tę podłogę obniżoną dosłownie o 5 cm, czyli niewiele, to jesteście w stanie takie walizki zmieścić tam w takiej pozycji. Tutaj jest już to niemożliwe, trzeba ściągnąć wtedy tę roletę, żeby tutaj cokolwiek weszło. Natomiast możecie to zrobić po prostu w ten sposób, albo nie wiem, zdjąć faktycznie roletę i to będzie nieprzykryte, ale tak wchodzą tylko dwie. O, tyle z praktyki. Bardzo ładnie umocowany przycisk zamykania tylnej klapy. Wszędzie, w każdym aucie jest tak ładnie wkomponowany tutaj w plastik, taki premium bym powiedział. A tutaj na metalu, gumowy, ale spełnia swoją funkcję. 18, 35, 50, dociągnął. I skopa można otwierać. Jak szybko. Raz, dwa, trzy. Już. Z tej perspektywy plugina odróżnicie tylko i wyłącznie po tym napisie. Tutaj. I trochę bajerów ma takich, których nie możecie zamówić, tylko zamocują je dopiero w salonie. Czyli taka listwa ochronna zderzaka, albo takie listwy ochronne z napisem Plug-in Hybrid. Żebyście nie zapomnieli czasem, że nie jedziecie zwykłą hybrydą, tylko taką, którą można naładować z gniazdka. Jest, otworzył się. Tu się leje wachę i to otwiera się tylko i wyłącznie przyciskiem ze środka, a ten jest naciskowy, taki duży. I tutaj macie gniazdo ładowania, takie typowe Type 2. I z niego ładujecie się ze zwykłego domowego gniazdka około 11-12 godzin, a z takiego szybkiego, bo maksymalnie to może być 6,6 kW moc, ładujecie się w około 3 godziny. Dlaczego tak długo? Ponieważ tutaj zainstalowano bardzo dużą, jak na plugina, baterię, która ma ponad 18 kWh pojemności. Ale oczywiście do baterii dorzucono też mocniejszego elektryka, ponieważ cały układ napędowy jest skonstruowany dokładnie tak samo jak w klasycznej hybrydzie Toyoty, ale wzmocniono tutaj zarówno silnik benzynowy, który ma o 9 koni mechanicznych więcej, ale jest dokładnie ten sam, czyli jest spalinowcem wolno ssącym o pojemności 2,5 litra, natomiast porządnie wzmocniono silnik elektryczny, bo w tym wypadku ma 182 konie, czyli o 62 więcej niż ten w zwykłej hybrydzie. Dodatkowo na tylnej osi też jest jeszcze jeden silnik elektryczny, tak jak w hybrydzie iAWD tej klasycznej, który ma 54 konie mechaniczne. Łączna moc tego zestawu w pluginie to 306 koni. I podobno setkę robi w 6 sekund.
Cała reszta, czyli wnętrze, jest dokładnie takie samo jak w klasycznej RAV4. Czyli mamy tutaj bardzo przestronną tylną kanapę, jest tu szklany dach i zobaczcie, mam jeszcze miejsce nad głową, bo tutaj jest to tak zostało wyprofilowane, że faktycznie mi go nie brakuje. Na kolana tam przed chwilą siedziałem ja tradycyjnie, też jest tego miejsca bardzo dużo. Mamy 2 gniazda USB do ładowania czy smartfonów, czy tabletów. Mamy nawiewy klimatyzacji, mamy podłokietnik, mamy kanapę, niestety dzieloną tylko i wyłącznie w proporcjach, sami zobaczcie, 2:1. Fajniejsze byłoby takie rozwiązanie, gdzie ta część tutaj, jak w niektórych SUV-ach bywa, byłaby oddzielnie składana i moglibyście przewieźć jakiś dłuższy przedmiot i jednocześnie 4 osoby. Samo oparcie ma regulację pochylenia, ale w specyficzny sposób. Mianowicie musicie pociągnąć to cięgno, którym się ją składa i dopiero popchnąć do tyłu i jest trochę bardziej pochylone. O, to chyba odróżnia jeszcze tę wersję plug-in od zwykłej hybrydy. Na środku, jak usiądzie pasażer, no to musi być takiej mikrej postury. Jest tunel środkowy, bo auto ciągle występuje też w wersji z klasycznym napędem spalinowym i wówczas jest tutaj wał, który przenosi napęd na tylne koła, ale jednocześnie możecie sobie też tutaj położyć nogi, bo jest wykończone jakimś plastikiem, nie utytłacie welurku na podłodze. Ty, nawet powiem Ci, że nawet zobacz, na tym środkowym mam tu trochę miejsce nad głową normalnie. Patrz Pan. To wyprofilowanie sporo tutaj robi. Jakby nie było szklanego dachu, byłoby jeszcze lepiej, bo on tutaj ewidentnie w tym miejscu dochodzą jakieś 3-4 cm. No to idziemy naprzód. A, i tutaj w tej wersji są też ogrzewane skrajne siedziska tylnej kanapy. Natomiast zobaczcie, wreszcie Toyota, przynajmniej w tych SUV-ach, przywiązuje wagę do wykończenia, do takich detali. To oczywiście nie jest skóra, bo to nie jest Lexus, ale jest to przyjemne w dotyku, mięciutkie. Tutaj ma bardzo ładną, prawdziwą nić. I to równo uszytą, choć też nie ręcznie jak w Lexusie, tylko zapewne robi to maszyna. Ale to jest tutaj mięciutkie, a plastik pojawia się dopiero tutaj, tam gdzie już przestaje Wam przeszkadzać. I bardzo takie mi się podobają, rączki powinny być w każdym aucie, łapiecie i trzaskacie, łapiecie i trzaskacie, łapiecie i Wyjątkowo usiądę na miejscu pasażera. Oj Boże, Boże, z kim ja pracuję? No z takimi świniami, że głowa mała. Prosiłem, silny, posprzątaj, A celowo usiadłem na fotelu pasażera, gdyż to jest mankament, który występuje też w tradycyjnej RAV4 hybrydowej i benzynowej, bo choćbyście wzięli najbardziej wypasioną wersję ze wszystkim, już żadnego ptaszka nie jesteście w stanie zaznaczyć, to nie dostaniecie regulacji wysokości fotela pasażera, co jest kurna absurdalne i to przy elektryce. Tylko do przodu, tylko do tyłu, tylko pochylenie oparcia w przód albo w tył i nie możecie obniżyć. Więc dobrze by było, żebyście wy siedzieli tam, a wasza żona, żeby miała trochę mniej niż 1,95 m. Natomiast znowu tutaj mamy, zobaczcie, mięciutkie, znowu ładne przeszycie, tutaj mięciutkie, tu dopiero pojawia się plastik, ale na przykład to jest wyłożone fajnym takim materiałem, który stawia pewien opór, więc tam jak coś położycie, to nie powinno latać w prawo, w lewo, ale lata. No i drzwi dokładnie tak samo jak z tyłu, czyli jakość materiałów została ta sama. Co ciekawe, ma JBL-a, ale nigdzie nie jest napisane tu JBL, tylko napisane jest RAV4 i to jest takie plastikowe, natomiast JBL pojawia się tutaj na Twitterach, chyba tak to się nazywa, tak? Te boczne. Twittery to są praktyczność i taka intuicyjność obsługi to jest mocna strona. Wielkie pokrętła od regulacji klimatyzacji, widoczne przyciski od wentylacji i ogrzewania fotela, nawet widoczny przycisk do wyłączania kontroli trakcji. Ekran w wersjach z tego roku, z 2021, to jest chyba rocznik modelowy 22. Jest już trochę większy ten ekran i ma 9 cali zamiast 8 cali, natomiast grafika się nie zmieniła i ciągle jest, nazwijmy ją, dyskusyjną. Tada! Natomiast na szczęście macie Apple CarPlaya i Android Auto i jak sobie podłączycie telefon, to wszystko znika. Proszę. Niestety i Apple CarPlay i Android Auto są tylko i wyłącznie po kablu, a nie bezprzewodowo. Tutaj macie ładowarkę, zależnie od tego, jak duży macie telefon, to albo będzie on
dosyć dobrze leżał i nie będzie się przemieszczał, a jak będzie mniejszy, to będzie sobie tutaj tańczył i będzie się ładował, nie ładował, ładował, nie ładował, będzie się ładował, nie ładował, ładował, nie ładował. Podłokietnik wyłożony miękkim materiałem tam na dnie, 2 gniazda USB z dosyć mocnym ładowaniem, bo 2,1 A, czyli łącznie macie tych gniazd 5. 2 tutaj, 2 z tyłu i jedno dodatkowe tu, które obsługuje tylko ono Apple CarPlaya i Android Auto. Szkoda, że takiego miękkiego i przyjemnego wykończenia zabrakło na przykład w schowku przed pasażerem i że on jest po prostu plastikowy, a nie jest taką przyjemną wykładzinką wykończone. A, lusterko, bo lusterka od tego roku też mają fajną funkcję. Jak siedzi Wam tam na przykład, siedzą 3 osoby z tyłu, albo macie bagażnik zapakowany pod dach, to robicie sobie tak i macie lusterko cyfrowe. Musi być włączone. Zwykłe lusterko, które normalnie możecie regulować oczywiście, i lusterko cyfrowe, które wyświetla obraz z kamery ukrytej za tylną szybą, więc jak włączycie wycieraczkę, to widzicie? Siurnęła nam wycieraczka, siup. I widoczność jest bardzo dobra nawet wtedy, kiedy leje, pada i akurat na przykład w nocy w tym lusterku wszystko jest widać lepiej niż w takim klasycznym. O, to jest jeszcze fajne. Jak często wpadają Wam graty pomiędzy fotel a konsolę środkową? Bo tu jest na przykład taka specjalna wykładzina, którą możecie sobie tak umieścić i jak coś Wam tam wpadnie, na przykład karteczka, to nie wleci, tylko musicie to wyciągnąć. Ciekawe, czy wytrzyma obciążenie telefonu. I zobaczcie, ładnie się zatrzymuje, nie musicie grzebać, nie? Po bokach. To, co odróżnia PHEVa od zwykłej hybrydy, to także trochę więcej trybów pracy. No bo w zwykłej hybrydzie macie możliwość tylko włączyć Eco, Sport czy tam Komfort i jeszcze macie jeden przycisk EV, czyli wymuszający napęd elektryczny, ale tylko do prędkości 50 km na godzinę i to jest dystans tam 1,5–2 km, jaki jesteście w stanie w ogóle przejechać na tej elektryce. Tutaj jest trochę inaczej. Tutaj oprócz tradycyjnego pokrętła z tymi EcoSport i Normal macie też przycisk Auto EV/HV, który jak wciskacie, to decydujecie, czy jedziecie w trybie czysto elektrycznym, czy jedziecie w trybie auto. Tryb auto sam decyduje, czy to będzie hybryda, czy to będzie elektryk. Drugi przycisk przerzuca Was między trybem hybrydowym, czyli wymuszacie tryb hybrydowy po to na przykład, żeby oszczędzać baterię. Macie naładowane auto do pełna, chcecie dojechać do miasta i dopiero tam korzystać z elektryki, więc sobie wymuszacie tryb hybrydowy, dojeżdżacie do miasta i w mieście przechodzicie w elektrykę. A jak ten przycisk przytrzymacie, to macie Charge Mode, czyli auto doładowuje baterię z silnika spalinowego. Spalinowy działa silnik jak generator, jak ładowarka baterii i tyle. Natomiast za każdym razem domyślnie, jak wsiadacie do auta, to macie włączony EV Mode, czyli samochód jest domyślnie elektryczny po każdym zamknięciu drzwi, otwarciu i uruchomienia go od nowa. Dlaczego? Dlatego, że według Toyoty zasięg tego auta tylko na elektryce to średnio 75 km, a po mieście nawet, uwaga, 98. To wszystko dzięki tej dużej baterii, która mieści 18 kWh energii. Czyli wszystko zrobiono tutaj po to, żebyście na co dzień korzystali tylko i wyłącznie z elektryki, żeby ten silnik spalinowy się w ogóle nie załączał. Dopiero jak jedziecie gdzieś dłuższą trasę, to żebyście jechali w trybie hybrydowym po rozładowaniu baterii. Jednocześnie, zobaczcie jaka ta elektryka jest sprawna. 182 konie z silnika elektrycznego przedniego plus 54 z silnika tylnego. Wrażenie jest nie jak z jazdy plug-inem, tylko jak z jazdy typowym elektrykiem. Normalnie i w tym trybie, co też mi się bardzo podoba, teraz jestem tylko i wyłącznie w tym trybie elektrycznym. Tu EV Mode macie, widzicie? Natomiast tutaj jest druga kontrolka, która pokazuje, czy jadę faktycznie w trybie elektrycznym. Jak gaśnie, to oznacza to, że wtedy jadę w trybie mieszanym, czyli również włącza się silnik spalinowy. Teraz zrobię kickdown w trybie elektrycznym. Zobaczcie. Cały czas tylko i wyłącznie na elektryce. Nie włącza się w ogóle silnik spalinowy, co jest świetnym rozwiązaniem i wolę to milion razy ponad to, co na przykład było właśnie w Kii Sorento, która przy kickdownie czy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu po prostu sama automatycznie przechodziła w tryb jazdy hybrydowej, czyli włączał się też silnik spalinowy. Tutaj tego efektu nie ma. Dopiero sam sobie decyduję, że ja teraz sobie wejdę w auto i dopiero jak teraz zrobię kickdown, to jest wykorzystana pełna moc. W trybie automatycznym on sam zdecydował, że dołoży mi tej mocy. Ale jak sobie jadę w EV,
Tylko elektryka. Zajebiste rozwiązanie. Dlatego ciekaw bardzo jestem jednej rzeczy. Jaki ona zrobi wynik od 0 do 100 tylko i wyłącznie na elektryce. Tego jestem mega ciekaw. I już sobie to sprawdzę. A co? Bo moim zdaniem jest po prostu zaskakująco szybka. No to wio. Chwilę zabuksowała kołami, bo jest mokro. Zobaczcie, jak ona się zbiera z kubana. 10,3 sekundy, przy czym na samym początku jeszcze zamieliła lekko kołami i włączyła się kontrola trakcji. Na samej elektryce, w pluginie. To wynik porównywalny z BM-kami pluginami, jakie macie tam z literką E na końcu. 530E na przykład. Robiło podobny wynik na elektryce, tak? Dobrze mówię? Czy ono było wolniejsze nawet? Ale na przykład Volvo robią to w ponad 20 sekund, czasami 30, nawet 40 mają tak słabą elektrykę. Ona jest tu tak mocna, że wow. Zobaczcie, teraz przejechaliśmy ten dystans, nie wiem, tam może z 5-6 km. Było teraz sprawdzenie tego przyspieszenia. Ze 3-4 razy naprawdę mocniej depnąłem pedał gazu w podłogę, żeby pokazać, jak działa ta elektryka i średnie zużycie energii to jest 25 kWh. Już nawet ta liczba wskazuje na to, że spokojnie przejedziecie 70-80 km na prądzie. Mamy teraz, ja wiem ile tu jest baterii, kurna, analogowy wskaźnik. W cyfrowym samochodzie zrobili analogowy wskaźnik tego, ile ma bateria energii w sobie. No analogowy, wszystko tu mam pokazane cyfrowo. Zużycie energii, zasięg, całą resztę, a kurna prądu, ile mam w bateriach, pokazał se analogowo. Natomiast, co ciekawe, mimo zmniejszenia bagażnika, pomimo tego, że auto jest dokładnie 265 kg cięższe od zwykłej hybrydy, to ładowność wzrosła o 60 kg do 600 kg. A to dlatego, że trzeba było specjalnie zmodernizować zawieszenie po to, żeby udźwignęło tę dokładną masę. Dokładnie. I efekt tego jest taki, że zawieszeniowo jest jeszcze lepsza niż zwykła hybryda. Już zwykła hybryda naprawdę daje radę na nierównych drogach, ale tutaj w związku z tym, że mamy tą większą masę, którą trzeba wyresorować, wybiera wszystko bardzo dobrze, czy to jest dziura, czy to jest garb, czy to jest kolejna, po prostu sobie nad nimi przejeżdża, jak na SUV-a przystało. Tak jak być powinno. Z mankamentów tutaj za kołem kierownicy. Walę tutaj w to. I to nie jest miękkie, to jest taki plastik. Przy mojej długiej nodze cały czas muszę ją mieć tutaj opartą o to. Natomiast sama pozycja za kierownicą i sam fotel, zobaczcie, w japońskim aucie, jak mam tutaj barki praktycznie na równi z oparciem. Na szczęście fotel kierowcy ma też regulację wysokości, w przeciwieństwie do fotela pasażera, więc mogę go pochylać, mogę sobie go podnosić, mogę sobie go obniżać i nawet mogę sobie odcinek lędźwiowy elektrycznie wyregulować. W tej wersji możemy też zapamiętywać pozycję foteli. Jest tu wentylacja, jest tu ogrzewanie foteli. Ale nie wiem, kiedy my zużyjemy tę baterię, kurna. Jadę, ciągle przyspieszam po prostu na maksa i nie chcę nam schodzić. Ma jakieś 50% pojemności jej zostało, znaczy 50 do 50% jest naładowana i zobaczcie, ciągle pokazuje zasięg tylko na elektryce 36 km. Co też jest ważne, to nie zmniejszono tutaj zbiornika paliwa. On i tak nie jest zbyt duży, bo ma 55 litrów, ale w przypadku wielu pluginów jest tak, że z 55 litrów w przypadku plugina robi się, nie wiem, 40 albo 45, bo po prostu trzeba gdzieś jeszcze zmieścić baterię. Dobra, ja muszę sprawdzić teraz, słuchajcie, jakie on będzie miał przyspieszenie od 0 do setki w trybie sport, w trybie hybrydowym, czyli kiedy pracuje w silnik spalinowy i elektryczny razem. Bo jestem po prostu urzeczony tym, jak on skubany sprawnie. I już wiemy, że to nie jest samochód do sportowego pokonywania zakrętów, ponieważ czujecie większą masę z przodu przez tego dużego elektryka tutaj i ten 2,5 litrowy silnik spalinowy. Z tyłu jednocześnie macie tylko 54 konie mechaniczne i o ile faktycznie wystarczy to w zupełności w zaśnieżonych warunkach, wtedy kiedy popada, kiedy trzeba podjechać nawet pod stromą górę, to ewidentnie, naprawdę, niczego więcej Wam nie potrzeba. To, żeby sobie bardziej poskręcać, żeby tak pojechać sobie agresywniej po zakrętach, czujecie podsterowność tego przodu, a tył jednak nie nadąża nad tym, żeby Was wyprostować, żeby troszkę zniwelować tę podsterowność. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek obiekcje co do tego, jak działa na przykład taki napęd na 4 koła tylko i wyłącznie z dołączanym elektrykiem z tyłu, bo tylko on odpowiada za napęd tylnej osi, to obejrzyjcie sobie materiał z Toyotą Highlander, gdzie jest dokładnie takie samo rozwiązanie i zobaczcie, co z nią robiliśmy. Też go obcięło trochę,
6,8. Co tu będzie się działo? Wyścig będzie jakiś? Tak. Kolarski? Tak? Fajni ludzie. To teraz pooglądają nas, jak robimy 6 sekund RAV4. O, i jeszcze raz. Jeszcze przy 35-40 czuć było ewidentnie, jak przycięło jej moc. Ale szumy się. 6,7, już lepszy wynik. Co tutaj tak wyje? A, niedomknięta szybka była. 6,7, wcześniejszy 6,8, 2 razy włączyła się kontrola trakcji. Podczas jednego przyspieszania nie mam najmniejszych wątpliwości, że zejdzie się do 6 sekund, jak będzie sucho. Bo to jest pierunem tak szybkim, że kurna, pierwsza taka Toyota, naprawdę. Przemyśleli ewidentnie od nowa ten napęd plug-in, bo pamiętacie, kiedyś testowaliśmy Priusa plug-in i tam było tak, że ten Prius plug-in był nawet deczko wolniejszy od Priusa tradycyjnego. Za to na samej elektryce już wtedy przyspieszał niemal tak samo jak w ustawieniu hybrydowym. Czy z tym napędem, jak mówiłem o tym na 4 koła, to było zrozumiałe? Dobra, czas wytłumaczyć tę całą skomplikowaną matematykę dotyczącą tych wszystkich napędów, bo tak, mamy 185 koni z silnika spalinowego, 182 konie z silnika elektrycznego z przodu i 54 konie mechaniczne z silnika z tyłu. No wychodzi razem, że powinien mieć ponad 400 koni, tak? 360 z samych silników z przodu plus 50 z tamtego z tyłu. Nie można tego wprost sumować, no bo w innym momencie przecinają się moment obrotowy i konie mechaniczne w silnikach elektrycznym i w silniku spalinowym, więc gdzieś tam wychodzi z tego jakaś uśredniona wartość. W tym przypadku to 306 koni mechanicznych. Ale jeżeli dobrze uważaliście na początku i słyszeliście, jak liczyłem, to tak, silnik elektryczny w tym wypadku ma 62 konie więcej niż w hybrydzie, natomiast silnik spalinowy 9 koni więcej niż w hybrydzie, razem daje to 71 koni więcej, bo ten z tyłu jest taki sam. Tyle, że różnica w mocy hybryda kontra plug-in jest większa, bo wynosi 88 koni mechanicznych. Więc jak to? Skoro mamy więcej mocy 71 koni mechanicznych w silnikach, to jak zbiorcza moc może być większa, czyli o 84? To rozumiesz, czy nie? Nie. Reasumując, hybryda ma 222 konie mechaniczne, a ten ma 306 koni mechanicznych, czyli tych koni jest 78 plus 6, 84 więcej. Ale z papierów wynika, że silniki mają 71 koni więcej. Tylko siła tkwi też w baterii, która w tym wypadku tutaj ma wyższe napięcie niż w hybrydzie, a wyższe napięcie oznacza też większą moc. I dlatego mamy 306 koni, a nie jak wynikałoby z rachunków 290 parę. Teraz rozumiesz? Czy może to wszystko jeszcze raz wytłumaczyć? Nie! Słuchajcie, przejechaliśmy ile? No dobre 20 km i ciągle 27 zasięgu, a startowaliśmy z baterią tak w okolicach 80%. Musimy do Warszawy pojechać. Niestety, przykro mi bardzo, silny, bo musimy sprawdzić jedną rzecz. Ile ten samochód będzie palił z większą masą, o te 260 kg, no i biorąc pod uwagę to, że przecież jest też mocniejszy. I kurde, zobacz, jeździmy naprawdę nie lekko, bo ciągle przyspieszenie, hamowanie i tak dalej. Jak ma efektywną tę elektrykę, że średnie teraz użycie to jest 21,8 kWh. Dobra, i zobaczymy teraz, do jakiej prędkości pojedzie tylko na elektryce. Zobaczcie, 142, jeszcze tylko elektryka. Jak zgaśnie... O, teraz zgasło, przy 148. Teraz jest, słuchaj, dobra, teraz łagodniej troszkę, łagodniej. Zobaczymy, do ilu dojdzie. 147, 148 licznikowe dopiero wyłącza elektryka. Co oznacza, że możecie po autostradzie przejechać. I właśnie, pytanie ile? Z prędkością 130-140 na godzinę? Jezus, ale zjedzie jakaś... sirota, także tir ją wyprzedza. Zobaczcie, jak można osobówką jechać po drodze szybkiej. Elektryk! Mamy odpowiedź. Tak się w Polsce jeździ samochodami na prąd.
Cymbał kupił sobie jakiegoś Opla Amperę, ma tam 50 km zasięgu, postanowił dojechać do Warszawy na elektryce, w związku z czym wyprzedzają go nawet tiry. No po prostu katastrofa. I my sobie możemy pozwolić 140, a ten musi tamować całą drogę S8. Zaraz go kurna zawadzi jeszcze lusterkiem tym tirem. To musimy jeszcze raz zresetować, bo zostaliśmy spowolnieni i nie będzie wiarygodny wynik, ile samochód zużywa energii. O! Przy takiej prędkości, dokładnie. Set 140 ustawiamy i przy okazji od razu możemy sobie sprawdzić włączony układ wspomagania jazdy. Tutaj już w standardzie Toyota we wszystkie modele pakuje te wszystkie swoje Toyota, Sensus, coś tam. Wada, słychać szumy wiatru. Jak to zamknę też. Stosunkowo w porównaniu z innymi samochodami bardziej szumi po prostu. I zobaczcie, średnie zużycie teraz przy tej prędkości właśnie około 140 km na godzinę to jest 31,6 kWh. Teraz trochę przyspieszyłem. No załóżmy, że to będzie 30 kWh, zaokrąglając. Bateria, przypominam, ma 18 kWh pojemności. Oznacza to, że nawet w takich warunkach autostradowych, czyli przy 140 na godzinę, będziecie w stanie na baterii przejechać około 60 km. Średnia według samej Toyoty to jest 75 km zasięgu, a w mieście podobno rekordziści są w stanie przejechać 100 km. Wow! I akurat w ten miejski wynik wierzę, no bo wtedy inaczej działa rekuperacja, samochód częściej hamuje, zatrzymuje się przed skrzyżowaniami, więc więcej tej energii najzwyczajniej w świecie odzyskuje. I cały czas tylko elektryka. No dobra, dawaj, 4 km zasięgu jeszcze. Już chcę, żeby to się skończyło i żebyśmy mogli sprawdzić, ile będzie paliła w trybie jazdy hybrydowej przy różnych prędkościach. Z brakujących rzeczy akurat przy tym pluginie to wskazałbym też to, że nie możecie sobie regulować rekuperacją. Już nawet chciałbym tu mieć tak jak w elektryku, czyli że sobie jednak jestem w stanie hamować trochę silnikiem, ale tutaj jest to po prostu niemożliwe. Znaczy silnikiem i wtedy dodatkowo podładowywać baterię, tak żebym w ogóle nie musiał korzystać z pedału hamulca. Ale Toyocie prawdopodobnie zależało na tym, żeby ludzie przesiadając się ze standardowej hybrydowej RAV4 do tej plug-in nie odczuli żadnej różnicy. Stąd też właśnie zastosowanie tego, że wsiadasz i jak masz w baterii prąd, to domyślnie jedziesz na elektryce, a dopiero potem załączać się silnik spalinowy, jak się wykorzysta prąd. Przecież wasza kobieta, jak wsiądzie do takiego auta, to w życiu nie pomyśli o tym, a przejdę sobie w tryb hybrydowy, albo oj, podładuję sobie troszkę baterię. Nie, ona do niego wsiądzie i będzie jeździła po mieście. Jakby domyślnie był tu ustalony inny tryb, to jeździłaby wam po mieście w hybrydzie, a zachowywałaby prąd nie wiadomo po co w bateriach. A tak to wsiada, jeździ na prądzie, jak się prąd wyczerpie, dopiero jeździ jak hybrydowym. Logiczne? Jest! Wyczerpaliśmy baterię. Dobra, to teraz, proszę Państwa, robimy reseten. I tutaj nam pokaże średnią łączną. Tu widać, że nie mamy już nic w baterii. Natomiast to też nie jest tak, że on całkowicie rozładowuje akumulator do 0%. Nie. Nawet w momencie, kiedy tutaj pokazuje 0 km zasięgu, to tylko oznacza, że jedziecie już w trybie hybrydowym, ale jednocześnie w baterii pozostaje około 9-10% energii. Po co? Po to, żebyście nadal mogli przyspieszyć w 6 sekund od 0 do setki choćby i po prostu jechać jak autem hybrydowym, żeby tam ciągle była bateria. I jednocześnie oczywiście ciągle tę baterię podładowuje. Standardowa hybryda RAV4 w takich warunkach przy 120 na godzinę podczas jazdy ekspresówką stabilnie, bez zbędnych hamowań, przyspieszeń spali około 6,5 litrów paliwa średnio. Tu spodziewam się, że przez tę większą masę, no to jest w końcu 260 kg, będzie to wynik tam powiedzmy o do litra większy. Zazwyczaj pluginy, umówmy się tak, zazwyczaj pluginy 1,5–2 litry więcej. Jako że to jest Toyota, to ja dokładam do tego litr więcej. Czyli spodziewam się spalania na poziomie 7,5 litra przy tych prędkościach. Zobaczcie, to jest średnie spalanie w RAV4 plug-in przy prędkościach 120–125 km na godzinę na ekspresówce. 6,5 litra. Dokładnie tyle, co w klasycznej hybrydzie.
Toyocie udało się coś, co nie udaje się absolutnie żadnemu innemu producentowi do tej pory. Wszystkie pluginy, którymi jeździliśmy, były fajne, dopóki nie rozładowała się bateria. Jak bateria się kończyła, to stawały się samochodami benzynowymi, które dodatkowo po prostu ciągnęły ze sobą 300 kg baterii. Tutaj, pomimo 260 kg dodatkowej masy, to auto pali tyle, co zwykła hybryda. Ponieważ tylko Toyota nauczyła się robić hybrydy, a dopiero teraz zaczęła robić pluginy. A wszyscy chcą robić tylko i wyłącznie pluginy, przy czym nigdy nie robili zwykłych hybryd. I to jest clue tego samochodu. On może ma wady, może Wam się nie podobać jego wnętrze. Możecie znowu mówić, że Bąk spłaca ratę za Suprę. Prawda jest taka, że pod względem technologii tej pluginowej to auto jest po prostu najlepszym do tej pory pluginem PHEV-em na rynku. Dobra, to co? Sprawdzimy mu jeszcze 0-100 na rozładowanej baterii, nie? 2, 3. Ło. Sześć 27 na rozładowanej baterii całkowicie.